Siemano. Siemano, dzisiaj wymiana pompy wspomagania na taką wzmocnioną do driftu. Moja pompa pada już od dłuższego czasu, wyje, słabo działa. Ostatnio jakieś piszczenie, nawet dziwne, doszło przy maksymalnym skręcie. Jesus Christ. No i jeszcze pluje czasami. Z tego co czytałem, to takie właśnie żyganie pod maską to też jest jeden z objawów zużytej pompy. Z tego co wiem, to są 3 główne drogi. Pierwsza pompa z Escorta, opcja tania, chociaż wymaga jakiś tam przeróbek, ale do ogarnięcia. Opcja numer 2, elektryczna pompa wspomagania. Plusem tego jest, że możemy sobie odpalić tą pompę na wyłączonym silniku na przycisk. No i prędkość obrotów takiej pompy nie zależy od używanego gazu w danym momencie, tak jak przy standardowym rozwiązaniu. No i opcja numer 3, którą ja wybieram, czyli wymiana pompy na mocniejszą, wzmocnioną. Plan jest taki, żeby przepukać układ, wyjąć starą pompę i pojechać z nią do specjalisty, który właśnie ogarnia te wzmocnione pompy. No i założyć nową i tyle. Wolę to sobie ogarnąć teraz, niż jakby miała mi ta pompa paść na torze. Także do roboty. Let's go! W ostatnim torze oczywiście, że zażygany zbiorniczek. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale jak usuwałem te nadkola, to chciałem zostawić chłodzenie dla alternatora. No i tam podciąłem ten plastik. A teraz patrzę, a część tego plastiku wjechała do koła pasowego. What the fuck? Co jest grane? Wypadło tam po prostu. No bo wsadziłem to tak gówniano byle jak. Ajaj. No nic się nie stało, no co się miało stać? Ale czyściutki. Zakładam nowy zbiornik. Jak widać, dopływ do zbiornika, powrót z pompy. To jest cieńszy przewód, a ten gruby, który idzie od razu do pompy, to jest właśnie dopływ do pompy, odpływ ze zbiornika i właśnie podłączę tylko tego. Tu zostawię zaślepkę na razie. No i będę lał płyn i kręcił kierownicą, aż nie będzie lecieć czysty płyn. Większość pewnie wie, ale może część nie wie, że tam w środku jest filtr niewymienny. No i taki zbiorniczek raz na jakiś czas przydałoby się wymienić i przepukać układ. Nawet jak pompa działa.
No i co, przód w górze, koła luźno, dolewam płyn, odpływowy wąż do butelki, no i kręcę. One hour later. Przelałem już jedną całą butelkę litrową i jeden zbiorniczek z nowej. Zaczyna to jakoś wyglądać, ale no, chcę zużyć obydwie 2-litrówki i jeszcze później jechać z koksem, aż wszystko wyleci. 2000 years later. Ostatki płynu wyglądają już dużo lepiej. Jest czerwono. Finalnie przelałem 2 takie litrówki. No i to, co było w układzie, wyleciało wszystko. Jest pusty układ. Układ przepłukany, montuję zbiorniczek, zdejmuję pompę i jadę po nową. Paski zakładałem kiedyś Contitecha dawno temu. No jak widać, trzyma się zajebiście. Nawet wydarcie dziury w plastiku mu nie zaszkodziło. No kurwa, jak to wprawić? Nie mogłem namierzyć ostatniej śruby, ale siedzi tam. Łajza. Większa grzechotka poszła. Dobra, pompa zdjęta. Trzeba zdjąć te mocowania. No i cyk, mamy to. Pompa umyta, jedziemy po nową pompę. Odebrałem już pompę. Wcześniej miałem Luka LF30. To jest ZF LF30 Custom, modyfikowana pompa. Czym te pompy się różnią? Zapytałem pana, który te pompy składa. Jakby pan powiedział, czym się różnią te pompy? W pompie Luke LF30 mamy wałek osadzony prowadzący na łożysku. Łożysko jest tutaj, jak widzimy tutaj tą szyjkę, a tutaj w drifcie widać, że jest szyjka cieńsza w ogóle, bo idzie na panewce. Od samego początku wałek idzie do samego końca pompy w panewce. Nie dostaje przez to luzu, nie? Przy obciążeniu, gdzieś przy skrętach, przy jakimś tam mocniejszym, wiadomo, rajdowaniu, większych kołach, tego typu rzeczy. Aha, czyli ona po prostu jakby nie traci swojej wydajności tak łatwo, tak? Nie. Tutaj jak założone mamy teraz koło pasowe,
sobie, nie? I ona gdzieś dostaje, wiadomo, no gdzieś tam mówimy o zakrętach, gdzieś o jakiejś tam większej mocy. Dostaje obciążenia największe tutaj na ten cały element, na ten wałek prowadzący, który prowadzi tu w środku wirnik razem z łopatkami, który słyszymy, że jest zużyty nawet. A w tym drifcie i tu pozwala nam na ten ruch wirnika, a panewki w środku, bo wałek idzie w powietrzu. I w momencie styknięcia się łopatek z wirnikiem rysuje wirnik tak tutaj i brak wspomagania na postoju. W tym drifcie nie ma tej możliwości, bo wałek idzie, mówię, od samego początku do samego końca w panewce. Dobra, dziękuję. A skąd pomysł na tą pompę? Czytałem na grupkach na fejsie i dużo osób po prostu polecało. Na pompę jest normalnie 3 lata gwarancji, podobno one są nie do zajechania. Także wrzucam swoje mocowania i wrzucam to na furę. Zobaczymy, jak będzie działać. Wezmę to jeszcze na jakieś imadło i dokręcę porządnie. Oczywiście, że przeciągnąłem jedną śrubę na imadle, tą, która idzie tutaj. Także prawdopodobnie zerwałem gwint w pompie, ale ona się trzyma na tylu śrubach, że myślę, że i tak będzie dobrze. A w razie czego to zawsze można coś poprawić kiedyś, jakby się luzowało. Od razu wymieniam sobie wąż chłodniczy, bo widzę, że tamten ledwo żyje. Oczywiście tylko Ori. Kosztują niewiele więcej niż podróby. 200 za węża to chyba nie jest tragedia. A trzymają lepiej, dużo dłużej niż jakiekolwiek podróby. Febi, cokolwiek, nie wiem, zawsze się nieraz przejechałem, a jak montowałem Ori, to trzymały wiecznie. Albo prawie wiecznie. Nawet jest w miarę dostęp. Nie ma tragedii. Śmieszna trytka. Chodzi na to, że trzeba było to ciągnąć w dół i wtedy wyciągać. No dobra, to akurat mamy korek spustowy, to sobie spuścimy płyn. Wąż, wymiana. I lecimy z tą pompą. Jak zdjąłem ten korek, to poleciało już szybciutko. Jak browar z puchy przebity z dołu i otworzony z góry. A few moments later. Grab my knife, find out myself. All the nights I spent on you, all the lights inside my room, saw the fights that we saw through. Fool me twice, that's shame on you. Where did you go this time? What if I lose my mind? What if I make you cry? What if I die? What if I end my fucking life? Two 2,000 years later.
zapaleniu najważniejsza różnica, nie słychać wyjącego kompresora, czyli starej pompy. Czy wspomaganie chodzi lepiej? Ja wiem. Może troszkę. No ale w końcu nie ma tego wycia. Aż dziwnie. Wydaje mi się, że kierownica chodzi troszeczkę lżej niż wcześniej. Fajnie, że zniknął ten dźwięk kompresora. Przyjemnie się auto wkręca na obroty. Przyjemniej pod tym względem, że lepiej się tego słucha po prostu. To jest seryjny wydech dalej, ale to wycie mnie denerwowało i śmieszyło też. Pompa pasowała, plug and play, nic nie trzeba było przerabiać. Co mnie zaskoczyło, że po odpaleniu auta i otworzeniu zbiorniczka z płynem, mimo tego, że pukałem wcześniej układ, wydawało mi się, że fest, no to i tak się jakiś syf pojawił. Także nie wiem, gdzieś tam jak pompa ruszyła, to wypukała resztę syfu chyba po prostu. Nie wiem, będę musiał jeszcze raz to przepukać, ale to już jak wrócę z toru, bo już zaraz wyjazd, a nie chce mi się. W weekend jedziemy z ziomalami na Krzywą. Lexus IS200 E46 325 w Turasie i będziemy próbować kleić jakieś pary. Myślałem, że uda mi się coś więcej pozmieniać w aucie przed wyjazdem, no ale tego wyjazdu też miało nie być. Także ciekaw jestem, czy zmiana pompy wpłynie jakkolwiek na prowadzenie. No i w zasadzie to tyle, nie ma co przedłużać. Dzięki za oglądanie.